Robicie mięso do słoika na kanapki? Jeśli nie, to zróbcie koniecznie ze mną ten wojskowy boczek. Rozpływa się w ustach. Przygotowałam sobie boczek surowy. Mam go około 2,5 kg. Muszę wykroić wszystkie chrząstki, twarde części. Jeśli macie boczek ze skórą, możecie zostawić go razem ze skórą. Ja jednak mam akurat bez. Kroję na niewielkie kawałki, takie, żeby zmieściły mi się do słoika. Zazwyczaj wkładam go około 2 kawałki na jeden słoik. Postarajcie się, żeby słoiki były dosyć szerokie u góry, żeby łatwo później można było to mięso wyjąć. Kroję całe mięso. Teraz przyprawy. Musimy doprawić nasze mięso. Dodaję majeranek suszony, około 3 łyżek. Suszony granulowany czosnek, 1 łyżkę. I teraz świeży czosnek, on ma zupełnie inny smak, więc nie mylcie, dajcie jeden i drugi. Tego świeżego czosnku daję 8-10 ząbków, to już w zależności jak mocno czosnkowy chcecie boczek uzyskać. Dodaję również około 1,5 łyżki soli, 1,5 łyżeczki pieprzu i wszystko dokładnie mieszam. Mięso tak wymieszane odstawiam na około 2-3 godziny, żeby przeszło. Po tym czasie wkładam do wyparzonych słoików tyle, ile mi się zmieści, zostawiając około 2 cm u góry miejsca, nawet 3. Na wierzch do gotowych słoików wkładam po listku laurowym, jednym i około 2-3 kulkach ziela angielskiego. Możecie dać je też na spód, ale ja akurat zapomniałam, nie ma to znaczenia. Moje słoiki mają pojemność około 570 ml. Słoiki musimy porządnie wytrzeć dookoła i zakręcamy. Gotowe słoiki układamy w garnku wyłożonym ściereczką bawełnianą, zalewamy zimną wodą do 3/4 wysokości słoików, przykrywamy i gotujemy metodą tynderyzacji, czyli 3-krotne gotowanie. Pierwszego dnia 1,5 godziny, drugiego dnia 40 minut i trzeciego dnia 20 minut. Takie słoiki potem mogą stać dobrych kilka miesięcy i nic im się nie będzie działo. Jeśli chcecie takie słoiki zjeść szybciej, w ciągu 1-2 miesięcy, to wystarczy jednorazowe gotowanie przez 2 godziny, 2,5. Po całkowitym wystudzeniu słoików i zastygnięciu ich w chłodnym miejscu, możemy wyjąć taki słoik i kroić go na kanapki. Mamy dookoła jeszcze tego mięska fajną galaretkę i odrobinę tłuszczyku, więc będzie idealnie na kanapkę. A mięso wprost rozpływa się w ustach. Jest przepyszne. Wszystko wypisałam Wam dokładnie, również pod filmem w opisie.